W naszym cyklu filmowym dotyczącym literackich przedstawień największych epidemii w dziejach nie sposób pominąć dzieła Alberta Camus pod tytułem Dżuma. Ta paraboliczna i wielowarstwowa powieść napisana w 1947 roku wydaje się szczególnie aktualna dziś, kiedy zmagamy się z pandemią koronawirusa. Camus umieścił akcję utworu w mieście Oran, będącym wówczas częścią Algierii francuskiej, w bliżej nieokreślonym roku lat 40. XX wieku. Dżumę przedstawi na różnych płaszczyznach, zarówno jako chorobę ciała, ale też duszy, jako chorobę społeczną, ale także jako metaforyczne zło dotykające każdego z nas. Przyjrzyjmy się więc najważniejszym postaciom powieści. Dr Bernard Rieu jako jeden z pierwszych zauważa, że Oran został dotknięty dżumą. Organizuje pomoc chorym, ale zdaje sobie sprawę z beznadziejności swojej walki. Jak sam mówi, dżuma to niekończąca się klęska, ale pomimo fizycznego i psychicznego wycieńczenia nie ustaje w pomocy chorym. Doktora w jego wysiłkach wspiera Jean Tarot, który organizuje oddziały sanitarne. Odmienną postawę prezentuje jezuita, ksiądz Palenot, który w swoich kazaniach przekonuje, że dżuma to kara za grzechy. Mówi, że trzeba cierpieć, ponieważ Bóg tego chce. W czasie trwania akcji utworu przechodzi przemianę. Widząc śmierć małego chłopca, dochodzi do wniosku, że wyroki boskie są nieodgadnione dla człowieka. Możemy je przyjąć z pokorą, bądź znienawidzić za nie Stwórcę. Przemianę przechodzi także dziennikarz, Rambert, który trafia do Oranu tuż przed rozpoczęciem epidemii. Początkowo za wszelką cenę chce opuścić miasto, ale kiedy pojawia się możliwość ucieczki, rezygnuje z niej. Mówi, że sumienie nie pozwala mu odwrócić się od potrzebujących. Jeszcze inną postawę przyjmuje przestępca Cotard, dla którego epidemia staje się przepustką do wolności. Cotard obawia się aresztowania, ciąży na nim wyrok sądowy, a dżuma sprawia, że administracja państwowa nie interesuje się nim, co pozwala mu żyć pełnią życia. Wieści o wygaszaniu epidemii przyjmuje z niepokojem. Popadnie w obłęd, który doprowadzi do jego śmierci. Ważna jest również postawa bohatera zbiorowego powieści, mieszkańców Oranu. Początkowo nie chcą oni wierzyć w wybuch epidemii. Pojawiają się głosy, że dżuma całkowicie zniknęła z tego rejonu świata, a choroby wywołują zjawiska atmosferyczne. Jednak wobec rosnącej ilości zgonów władze miasta decydują się na wprowadzenie stanu epidemii. Początkowo życie w Oranie mimo trwającej zarazy toczy się niemal normalnie. Restauracje, kawiarnie, kina, a nawet teatr są nadal otwarte. Mieszkańcy za pomocą dowcipu i poczucia humoru starają się podtrzymać wiarę, że uda im się przetrwać epidemię. Alkohol zdrowiu sprzyja i zabija bakcyla, głosi hasło jednej z kawiarni. Zamknięcie miasta wpływa na życie jego mieszkańców. Dochodzi do rozłąki rodzin i bliskich. Powszechne staje się uczucie tęsknoty i smutku. Wraz z kolejnymi ofiarami w mieszkańcach znika wiara w szybkie zakończenie epidemii. Informacje o nowych zgonach przyjmowane są z coraz większą obojętnością, a ból i cierpienie stają się nie tyle akceptowane, co po prostu elementem życia codziennego. Wykaszanie epidemii jest traktowane początkowo z nieufnością. Mieszkańcy obawiają się nawrotu choroby, ale powoli, stopniowo życie wraca do normalności. Ale czy na pewno?